Witajcie w kolejnym podcaście historycznym, gdzie zagłębimy się w mroczne zakamarki historii. Fascynują Was kryminalne historie? Spróbujmy przeanalizować jedną z nich. Dziś przeniesiemy się do średniowiecznej Polski, do roku 1227, kiedy to doszło do wydarzenia, które na zawsze zmieniło bieg naszej historii. Zjazd w Gąsawie, który miał przynieść pokój i porozumienie, zakończył się krwawą tragedią, zamachem na życie księcia Leszka Białego. Kto stał za tą zbrodnią? Jakie były motywy i konsekwencje tego czynu? Zapraszam do wysłuchania tej fascynującej, krwawej i dramatycznej opowieści. Początek XIII wieku to czas rozbicia dzielnicowego w Polsce. Kraj podzielony był na liczne księstwa, a każdy z książąt piastowskich dążył do zwiększenia swoich wpływów i terytoriów. Leszek Biały jako książę krakowski pełnił rolę zwierzchnią, pierwszego wśród równych, co dawało mu pełną przewagę nad pozostałymi władcami. W Wielkopolsce trwał konflikt między Władysławem Laskonogim a jego bratankiem Władysławem Odonicem. Odonic, niezadowolony z podziału ziem, sprzymierzył się ze Świętopełkiem, władcą Pomorza Gdańskiego, który dążył do uniezależnienia swojego księstwa od wpływów piastowskich. W tej skomplikowanej sytuacji politycznej zwołano zjazd w Gąsawie, mający na celu rozwiązanie narastających konfliktów i ustalenie nowego porządku w kraju. W listopadzie 1227 roku do Gąsawy przybyli najważniejsi książęta Polski: Leszek Biały, Henryk Brodaty, Władysław Odonic oraz Konrad Mazowiecki. Władysław Laskonogi nie pojawił się na spotkaniu, co stawia księcia w gronie podejrzanych. Tematem obrad była mediacja w konflikcie wielkopolskim oraz próba ograniczenia rosnących ambicji Świętopełka. Atmosfera była napięta, różnice zdań między uczestnikami zjazdu były wyraźne. 24 listopada 1227 roku wczesnym rankiem, gdy książęta odpoczywali po obradach, doszło do niespodziewanego ataku. Zbrojny oddział, prawdopodobnie związany ze Świętopełkiem, wtargnął do Gąsawy. Henryk Brodaty został zaatakowany w swoim łóżku i ciężko ranny. Leszek Biały, przebywający w łaźni, zdołał uciec i dosiąść konia, jednak podczas ucieczki został dopadnięty w pobliskim Marcinkowie i tam zamordowany. Śmierć Leszka Białego wstrząsnęła krajem i wywołała falę spekulacji na temat sprawców zamachu. Najczęściej wskazywanym inicjatorem był Świętopełk Pomorski, który dążył do uniezależnienia swojego księstwa i mógł obawiać się decyzji podjętych na zjeździe. Jan Długosz w rocznikach, czyli kronikach słynnego Królestwa Polskiego, sugeruje jednoznacznie, kto stał za zamachem, i tak opisał śmierć Leszka Białego. Świętopełk, zawiadomiony od szpiegów, że to była pora najsposobniejsza do zdrady, postanowił nagle przydybać Leszka. Kiedy przy stosunkach na pozór przyjaznych najmniej mógł spodziewać się napaści. Wpadłszy więc z liczną zgrają Polaków i Pomorzan, natarł zbrojną na gospody i namioty, tak książąt, jak i rycerstwa, a tych, którzy mu opór stawili, ubił na miejscu. Skoro znać dano książętom o grożącym niebezpieczeństwie, natychmiast Leszek Biały jako młodszy i raźniejszy wyskoczył z łaźni, a dosiadłszy podstawionego sobie konia, począł uciekać ku wsi Marcinkowu z drużyną kilku towarzyszących mu giermków. Ale Świętopełk, nie dbając o innych, puścił się za nim w pogoń, jak za upragnioną od dawna zdobyczą, i drużynę swoich zachęcał, by zgładzili Leszka, na którego zgubie wszystek swój triumf zasadzał.
W małej więc garstce otoczeni od licznej zgrai, choć długo i dość mężnie się bronili, w końcu jednak wszyscy wraz z księciem swoim i panem legli ofiarą niecnego zdrajcy. Czy nasz kronikarz miał rację? Niektórzy historycy sugerują, że w spisek mogli być zamieszani również inni książęta, tacy jak Władysław Odonic, czy nawet Konrad Mazowiecki, którzy mieli własne powody, by pozbyć się Leszka. Konrad Mazowiecki mógł skorzystać na śmierci brata. Jego ambicją było zdobycie Krakowa. A co jeśli to on dał ciche przyzwolenie na atak? Jakie korzyści czerpał Henryk Brodaty? Leszek Biały był księciem krakowskim i zwierzchnim Polski, a jego śmierć otworzyła drogę do przyjęcia tych zaszczytów innym piastom, w tym Henrykowi Brodatemu. Eliminacja tak ważnej postaci osłabiła pozycję innych potencjalnych pretendentów do władzy centralnej. Jednak atak na Henryka Brodatego i ciężkie rany, jakie doznał, mogą wykluczyć go z grona podejrzanych. Trudno jest przypuszczać, że zaryzykowałby własne życie dla potwierdzenia swojego alibi. Władysław Odonic, inny uczestnik zjazdu, także miał motywy. Jego konflikt z Władysławem Laskonogim mógł być tylko tłem do tej intrygi. Leszek Biały był sojusznikiem Władysława Laskonogiego, stryja Odonica, z którym ten ostatni toczył długotrwałe walki o władzę w Wielkopolsce. Śmierć Leszka osłabiła pozycję Laskonogiego, pozbawiając go ważnego wsparcia politycznego i militarnego. Dzięki temu Odonic zyskał większą swobodę w swoich działaniach przeciwko stryjowi. Z tego grona podejrzanym został nam jeszcze Władysław Laskonogi. Jakie korzyści mógł osiągnąć Władysław ze śmierci Leszka Białego? Na zjeździe w Sądowlu w 1217 roku doszło do zawarcia układu o przeżycie między Leszkiem Białym a Władysławem Laskonogim, który mówił, że ten z władców, który przeżyje drugiego, zjednoczy w swoim ręku Wielkopolskę i Małopolskę. W oczywisty sposób układ ten stawiał w lepszej sytuacji znacznie młodszego Leszka, chociaż z dzisiejszej perspektywy wiemy, że jednak okazał się korzystniejszy dla Władysława Laskonogiego. Brak jednoznacznych dowodów i sprzeczne relacje kronikarzy sprawiają, że prawdziwi zleceniodawcy zamachu pozostają nieznani. Nie schwytano zamachowców, nie znaleziono odcisków palców, a świadkowie nie rozpoznali żadnego z napastników. Uderzyli i rozpłynęli się w powietrzu. Przypadek. A może komuś z obecnych na spotkaniu zależało, by winni nigdy nie zostali wykryci. Niektórzy badacze uważają, że zamach mógł być wynikiem splotu różnych interesów politycznych, a nie jedynie dziełem jednej osoby czy frakcji. Zabójstwo Leszka Białego miało daleko idące konsekwencje dla Polski. Jego śmierć przyczyniła się do dalszego rozbicia dzielnicowego i osłabienia pozycji księcia zwierzchniego. Zjazd w Gąsawie miał być próbą uporządkowania sytuacji w rozbitej dzielnicowo Polsce, ale zamiast porozumienia przyniósł śmierć i chaos. Zamach na Leszka Białego nie tylko zmienił układ sił w kraju, lecz także na długie lata pogłębił podziały między piastowskimi książętami. Czy za zabójstwem stał Świętopełk, czy może miał potężnych sojuszników? Czy Henryk Brodaty, Władysław Odonic albo Konrad Mazowiecki mieli w tym swój udział? To pytanie, na które historia nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi. Świętopełk umocnił swoją pozycję na Pomorzu, skutecznie uniezależnił się od wpływów piastowskich. Dla wielu historyków zbrodnia gąsawska symbolizuje moment, w którym prywatne ambicje i brak jedności wśród piastowskich książąt doprowadziły do głębokiego kryzysu politycznego w Polsce. Zbrodnia gąsawska pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i brzemiennych w skutkach morderstw w historii Polski. A wy, jakie macie teorie na temat tej średniowiecznej intrygi? Dajcie znać w komentarzach.
Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie znowu odkryjemy mroczne sekrety historii. Do usłyszenia.